Dziś przyjrzymy się problemom, które w ostatnim czasie dotknęły Teslę i Elona Muska. Od ogromnych problemów technicznych Cybertrucka, przez spadek sprzedaży, aż po ataki na samochody tej marki i dramatyczne spadki akcji. Czy Tesla to kolos na glinianych nogach, który właśnie się chwieje? A może Musk ma jeszcze asa w rękawie? Zostańcie do końca, bo temat jest gorący. Tesla została założona w 2003 roku przez Martina Eberharda i Marka Tarpeninga. Ich celem było stworzenie nowoczesnego elektrycznego samochodu sportowego, który mógłby konkurować z autami spalinowymi. Elon Musk dołączył do Tesli w 2004 roku jako inwestor, obejmując funkcję prezesa Rady Nadzorczej. Zainwestował 6,5 miliona dolarów, co uczyniło go największym udziałowcem. Środki na inwestycje pochodziły głównie z jego wcześniejszych sukcesów, sprzedaży Zip2 i PayPala, który eBay kupił w 2002 roku za 1,5 miliarda dolarów. Musk przejął stery w Tesli w 2008 roku jako CEO i główny architekt produktu. Wprowadził agresywną strategię rozwoju, skoncentrował się na optymalizacji produkcji i pionowej integracji łańcucha dostaw. Kluczowe zmiany obejmowały budowę własnych fabryk, Gigafactory oraz automatyzację produkcji, co miało przyspieszyć rozwój i obniżyć koszty. Tesla zaczęła dominować na rynku, a jej wartość rynkowa gwałtownie rosła. W 2020 roku firma wyprzedziła tradycyjnych gigantów motoryzacyjnych GM, Toyotę i Volkswagena pod względem kapitalizacji rynkowej, stając się najcenniejszym producentem samochodów na świecie. Tesla zadebiutowała na giełdzie Nasdaq 29 czerwca 2010 roku. W ramach pierwszej oferty publicznej firma sprzedała 13,3 miliona akcji po $17 za sztukę, pozyskując 226 milionów dolarów. Tesla wielokrotnie korzystała z giełdy jako źródła finansowania. Pieniądze z IPO oraz późniejszych emisji akcji przeznaczono głównie na rozwój produkcji Modelu S, pierwszego masowo produkowanego samochodu Tesli, który trafił na rynek w 2012 roku. Budowę fabryk, które miały zmniejszyć koszty produkcji baterii i zwiększyć moce produkcyjne. Ekspansję na nowe rynki, m.in. rozwój sprzedaży infrastruktury ładowania Supercharger na całym świecie. Inwestycje w automatyczne technologie, oprogramowanie i rozwój modelu 3 oraz modelu Y, które miały uczynić Teslę marką masową. Każda kolejna emisja akcji była wykorzystywana do dalszego rozwoju firmy, co pozwoliło Tesli dynamicznie rosnąć, mimo częstych problemów finansowych w pierwszych latach działalności. Elon Musk, oprócz zaangażowania w swoich spółkach jak Tesla czy SpaceX, w zeszłorocznej kampanii wyborczej opowiedział się wyraźnie po stronie Donalda Trumpa. Za pośrednictwem komitetu America PAC zorganizował loterię przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku, skierowaną do mieszkańców tzw. stanów wahadłowych. Każdego dnia losowano jedną osobę, która otrzymywała $1 milion, a aby wziąć udział należało podpisać internetową petycję popierającą pierwszą i drugą poprawkę do Konstytucji USA, czyli wolność słowa i prawo do posiadania broni. Choć uczestnicy formalnie nie zobowiązywali się do głosowania na konkretnego kandydata, inicjatywa była odbierana jako sposób na mobilizację wyborców o konserwatywnych poglądach, co wywołało kontrowersje i oskarżenia o próbę wpływania na wynik wyborów. Donald Trump odniósł zwycięstwo w wyborach prezydenckich, a rynki finansowe zareagowały euforycznie. Giełdy eksplodowały, rozpoczynając tzw. Trump Trade, dynamiczną hossę napędzaną oczekiwaniami na deregulację, cięcia podatkowe i prorozwojową politykę gospodarczą. Indeksy S&P 500 i Nasdaq rosły w zawrotnym tempie, ale jednym z największych beneficjentów tej euforii była Tesla Elona Muska. Jego bliskie relacje z nową administracją sprawiły, że zaczęto określać go mianem prawej ręki Donalda Trumpa, co dodatkowo wzmacniało optymizm inwestorów wobec jego firm. Tesla od dnia ogłoszenia wyniku wyborczego do połowy grudnia zyskała niemal 100%. Później zaczęły się kłopoty. Część inwestorów już w grudniu zdecydowała się zrealizować pokaźne zyski, nie czekając na formalne objęcie władzy przez Donalda Trumpa. Jak się później okazało, mieli ku temu powody. Po zaprzysiężeniu nowego prezydenta w kraju rozpoczął się okres gwałtownych zmian, a Elon Musk szybko stał się jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci nowej administracji. Nieformalnie stanął na czele tzw. DOGE, Departamentu Efektywności Rządowej, i rozpoczął masowe zwolnienia urzędników, argumentując to walką z biurokracją. W ramach jednej z bardziej nietypowych inicjatyw zobowiązał ponad 2 miliony pracowników administracji do wysyłania maila z listą 5 rzeczy, nad którymi pracowali w danym tygodniu.
Brak odpowiedzi miał być równoznaczny z rezygnacją z pracy. Na Platformie X zapowiedział likwidację największej agencji pomocowej na świecie, a przy tym coraz śmielej atakował europejskich polityków, w tym premiera Wielkiej Brytanii, kanclerza Niemiec, a także polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Otwarty sojusz z prawicową AfD w Niemczech przed wyborami parlamentarnymi oraz sprzeciw wobec unieważnienia zmanipulowanej pierwszej tury wyborów w Rumunii tylko pogłębiły kontrowersje wokół jego osoby. Musk stopniowo przestawał być postrzegany wyłącznie jako genialny wizjoner i inwestor, a coraz częściej jawił się jako postać o skrajnych, konfrontacyjnych poglądach. Jego bezkompromisowy styl zarządzania, który wcześniej budził podziw w świecie technologii, zaczął budzić niepokój, gdy masowe zwolnienia w administracji rządowej oraz jego otwarte ataki na polityków i instytucje międzynarodowe wywołały falę krytyki. Zamiast łączyć ludzi wokół przyszłościowych projektów, coraz częściej ich antagonizował. Wizerunek niepokornego przedsiębiorcy zamieniał się w obraz człowieka, który swoimi działaniami dzieli społeczeństwo i ryzykuje przyszłość własnych firm. W różnych częściach świata zaczęło dochodzić do ataków na samochody Tesli. W Niemczech, w USA, w Kanadzie, we Włoszech następowało niszczenie i podpalenia pojazdów. W Vancouver Tesla została usunięta z targów motoryzacyjnych ze względu bezpieczeństwa. W USA pojawił się nawet ruch Tesla Takedown, organizujący demonstracje przed salonami marki. Nie chodzi już tylko o problemy techniczne. Tesla stała się symbolem podziałów politycznych. W Niemczech sprzedaż Tesli spadła o 76%. To efekt zaangażowania Muska po stronie skrajnie prawicowej partii AfD. W tej sytuacji na ratunek Muskowi ruszył Donald Trump, który zorganizował w Białym Domu pokaz Tesli i sam zachwalał te samochody. To nie koniec. Amerykańska administracja ogłosiła, że atakowanie pojazdów Tesli będzie traktowane jako akt terrorystyczny. Do zakupu akcji Tesli namawia z kolei sekretarz handlu USA Howard Lutnick, mówiąc, że nigdy nie będzie tak tanio. Lutnick, zanim został szefem Departamentu Handlu, robił karierę na Wall Street, kierując firmą z branży finansowej. Jak myślisz, czy to gwóźdź do trumny, czy raczej realna pomoc dla Muska i Tesli? Ale to nie koniec kłopotów Tesli. Do jednego z największych problemów produkcyjnych Tesli urasta też Cybertruck. Ten futurystyczny pick-up miał zrewolucjonizować rynek, ale zamiast tego przynosi firmie same kłopoty. 47 000 Cybertrucków zostało wycofanych z rynku USA. To praktycznie wszystkie, które zdążyły trafić do klientów. Powód? Wadliwy klej, przez który mogą odpadać panele nadwozia. Wystarczy sobie wyobrazić, co się dzieje, gdy taki kawałek blachy odpada na autostradzie. Nie tylko techniczne niedociągnięcia są problemem. Sprzedaż Tesli na świecie dramatycznie spada, a Elon Musk prosi swoich pracowników, by nie sprzedawali akcji firmy. Brzmi jak desperacja. Tesla boryka się z ogromnym spadkiem sprzedaży, zwłaszcza w Europie. Oto kilka liczb, które mogą szokować. Cały rynek aut elektrycznych rośnie w Europie o 37%, a Tesla w Europie traci 45% swojej sprzedaży. To oznacza, że firma Muska przestaje być liderem i traci klientów na rzecz konkurencji. Chińczycy, Volkswagen i BMW zacierają ręce. Podczas gdy Tesla ma poważne kłopoty, konkurencja rośnie w siłę. Volkswagen i BMW odzyskuje pozycję w Europie. Chińczycy dominują rynek samochodów elektrycznych. W Chinach Tesla zanotowała 49% spadek sprzedaży w lutym, a jednocześnie chińskie marki elektryczne zdobyły rynek wewnętrzny i zdobywają rynek europejski. BYD po raz pierwszy w historii wyprzedził Teslę pod względem sprzedaży aut elektrycznych. Ostatnio ogłosił również przełom w ładowaniu. Jego technologia pozwala na w pełni naładowanie elektryka w 5 minut, czyli tyle, ile wynosi tankowanie benzyniaka. Oznacza to utratę technologicznej przewagi ze strony Tesli na rzecz konkurenta. To wszystko zaskutkowało ogromną przeceną na giełdzie. Od szczytu z 18 grudnia, gdzie cena wynosiła $488, kurs akcji stracił już około 50%. Doszło do tego, że sam Musk na spotkaniu z pracownikami Tesli prosił ich, aby nie sprzedawali akcji. Wyraził również opinię, że być może zacznie realizować kolejne wizjonerskie pomysły z elektrycznym samolotem pionowego startu i lądowania włącznie. Przejdźmy zatem do wykresów, ale zanim o nich mały disclaimer. Ten materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i nie jest rekomendacją inwestycyjną. Pamiętaj, że wszelkie inwestycje na rynku kapitałowym wiążą się z ryzykiem utraty części lub całości kapitału.
Wynikowo Tesla, mimo spadku, jest wciąż droga. Wskaźnik cena do zysku wynosi kosmiczne 129. Historycznie Tesla zawsze miała ten wskaźnik bardzo wysoki, ale jednak w ostatnich 3 latach najczęściej oscylował on w przedziale 50-80. Czy obecna sytuacja Tesli usprawiedliwia wciąż tak wysoki wskaźnik cena do zysku? Natomiast forward price to earnings wynosi w okolicach 90 i w kolejnych latach ma spadać. Ale do tego, żeby ten wskaźnik spadał, Tesla musi coraz więcej sprzedawać i coraz więcej zarabiać. W obecnej sytuacji, w mojej opinii, to wielce mało prawdopodobne. Wśród tych wszystkich problemów Musk wciąż mówi o wielkich projektach. Robotaksówki, czyli autonomiczne samochody, są jednak pieśnią przyszłości. Sam Musk chciałby zacząć je produkować dopiero, cytat, przed 2027 rokiem. Roboty humanoidalne Optimus to jeszcze odleglejsza przyszłość, nie mówiąc już o wspomnianym na ostatnim meetingu z pracownikami elektrycznym samolotem pionowego startu i lądowania. Elon zapowiedział, że Tesla może wejść w ten rynek. Brzmi futurystycznie, ale czy firma mająca problemy z samochodami poradzi sobie w lotnictwie? Musk zapowiada też, że Tesla w przyszłym roku przekroczy magiczną liczbę 10 milionów wyprodukowanych aut w historii firmy. Ale czy klienci będą dalej je chętnie kupować? Tesla przeżywa jeden z najtrudniejszych okresów w swojej historii. Spada sprzedaż. Cybertrucki mają problemy z odpadającymi elementami. Samochody są niszczone i podpalane w ramach politycznego protestu przeciwko działaniom Muska. Narasta bojkot za granicą i w USA, a konkurencja z Chin rośnie w siłę. W takim otoczeniu uważam, że kurs akcji Tesli raczej pogłębi spadki niż ruszy do odrabiania strat. Rejon wsparć widzę w okolicach ostatniego dołka, czyli rejony 215-220 dolarów. Kolejne to okolice 180 dolarów. Jeśli jednak kurs odbije, to pierwsze opory do pokonania znajdują się w okolicach 290 dolarów, czyli ostatniego szczytu. Osobiście nie mam akcji Tesli, są dla mnie zbyt drogie. Moim zdaniem cena spokojnie mogłaby zejść w rejony 140-130 dolarów, czyli spaść o kolejne 50% i wciąż nie byłoby specjalnie tanio. Kupowanie i trzymanie akcji Tesli to trochę jak kupowanie marzeń. Przed firmą stoją poważne wyzwania, jeśli chodzi o podstawową działalność, czyli produkcję samochodów. Szansą, na którą liczą inwestorzy, są najprawdopodobniej już nowe gałęzie, czyli robotaksówki, a w dalszej przyszłości roboty humanoidalne. Ale ja wolę nie kupować marzeń, a na pewno nie tak drogo. Szklanej kuli jednak nie mam i spokojnie mogę sobie wyobrazić, że coś, co jest drogie, może być jeszcze droższe. Czy Tesla to wciąż przyszłość motoryzacji? Czy raczej firma, która wpadła w poważne tarapaty? Ciekaw jestem Twojego zdania na temat Tesli. Daj znać w komentarzu i nie zapomnij zostawić lajka i suba. Do następnego razu. Cześć!